Witam serdecznie, jest niedziela, godzina 6 rano, właśnie wschodzi słońce, a ja wraz z Gorillą 450 od Royal Enfield jestem gotowy na ponad 800-kilometrową wyprawę testową. Jesteśmy z Gorillą w lesie, za nami dosyć duże wertepy. Powiem szczerze, nie wiem czy kwestia regulacji zawieszenia, ale Gorilla nie lubi dziur. Hej, opowiem Wam dzisiaj trochę o moich wrażeniach po jeździe Royal Enfield Gorilla 450. Dostałem ten motocykl na 2 tygodnie. Trochę nim już przejechałem, trochę pozwiedzałem przy okazji oczywiście, ale przede wszystkim zapoznałem się z tą ciekawą propozycją małego motocykla o pojemności 450 cm. 452 dokładnie, silnik Sherpa, chłodzony cieczą, 40 newtonometrów. Motocykl jest bardzo fajny, mały, kompaktowy, siedzi się na nim wygodnie, być może też dlatego, że została tutaj zamontowana akcesoryjna, podwyższona kanapa, która pozwala mi na osiągnięcie nieco lepszej pozycji za kierownicą. Jak była niższa kanapa, jednak kąt zgięcia w kolanach był niezbyt atrakcyjny. Śmiało, 170 cm, płaska stopa z jednej, z drugiej strony. Pozycja lekko pochylona do przodu, co pomaga faktycznie w ciasnych zakrętach, które ten motocykl wręcz uwielbia. Ja nim nie skręcałem, on praktycznie skręcał sam. I lekko się przechylamy tylko i wyłącznie balansem i 100 na godzinę, 120 na godzinę łuk wchodzi perfekcyjnie. To mi się bardzo w nim podoba. Minusy są takie, które ja tutaj zauważyłem. Zawieszenie nie jest przystosowane do dróg nierównych. Po prostu podróżowanie po wertepach nie jest dla tego motocykla. Typowo w ofercie Royala macie Himalajana do takich warunków. To jest asfaltówka. Oczywiście przejedzie jak będzie musiał, bo musiał ze mną przejechać w różnych warunkach. Ale nie o tym mowa. Lusterka lubią przy przyspieszeniu się przekręcać, także to jest rzecz do poprawy. Myślę, jakiś klej do gwintów, ale to jest normalne. Jak jeździcie spokojnie, nie jeździcie dynamicznie, agresywnie, musiałem go przetestować również i w takich warunkach. Tak. Opony kleją, to są fabryczne, nie pamiętam czy to też są te Ceaty? Ceat, tu też są Ceaty, tak jak w filmku Ceaty, najwidoczniej Royal polubił Ceaty, Ceaty polubiły Royala i mamy je również w tym egzemplarzu. Oczywiście ABS na pokładzie robi robotę. Zrobiłem teraz taki mały obchód, żebyście zobaczyli detale tego motocykla. Mam nadzieję, że wybaczycie mi te kilka much, które również poleciały na tego Royala. Gorilla elegancko. Tutaj mamy wersję wyświetlacza ustawioną na analogowo, czyli mamy tylko pokazane obroty, klasycznie prędkość, bieg, informacje o stopce. Fajne jest to, że gdy jest ciemno na dworze, to przełącza nam się wyświetlacz w tryb ciemny. A gdy jest jasno lub zaświeci słońce na wyświetlacz, robi się ten tryb jasny, który widzieliście na początku.
Właśnie tak. Teraz go odpali. Motocykl oferuje 4 tryby jazdy. Mamy tak, Ride Mode, Performance, ABS On, czyli z ABS-em, Eco ABS On, mamy Performance ABS Off i Eco ABS Off. Podsumowując, myślę, że jest to niedoceniony motocykl od Royal Enfield, który może śmiało jeździć po naszych polskich drogach i tego mu życzę. Osobiście od Royal Enfield posiadam Himalajana, którego zobaczycie w akcji już niebawem. A już teraz zapraszam Was do obejrzenia moich poprzednich filmów oraz wypraw, między innymi motorowerem do Estonii z pasażerką, motocyklem klasy 125 do Rumunii przez całe południe Europy. Także wpadajcie na kanał, subskrybujcie, obserwujcie i cieszcie się motorkami, bo o to chodzi. Wlazłem na ambonę, żeby Wam pokazać gorilę z góry. No i sobie elegancko pracuje ten singiel 40 N 452 Sherpa chłodzony sieczą.